Cześć, dzisiaj zapraszam na recenzję niesamowitych słuchawek Turtle Beach Stealth 700 generacja trzecia. Jest to flagowy model w ofercie marki. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i dzisiaj niesamowity headset od marki Turtle Beach, słuchawki z najwyższej półki, czyli model Turtle Beach Stealth 700. Trzecia generacja, dużo nowości, dużo przydatnych, fajnych cech. I tutaj przy okazji powiem Wam, że jest kilka wersji tego headsetu. Ja tutaj mam headset, który jest dedykowany do komputerów i do PlayStation. Natomiast mamy też wersję, gdzie opakowanie jest białe, oczywiście jest logo Xboxa, specyficzny znaczek. Wtedy te słuchawki jak najbardziej działają także z Xboxem One czy Xboxem Series. Tak więc trochę szkoda, że akurat ta wersja przyszła, bo PlayStation nie mam, a Xboxa mam, ale chodzi o to, że w zestawie otrzymujemy aż dwa dongle do łączności bezprzewodowej i możemy je mieć równocześnie na przykład w komputerze stacjonarnym i w laptopie, czy w komputerze i PlayStation 5 i się jednym przyciskiem na słuchawkach pomiędzy nimi przełączać. Bardzo fajna opcja. W zestawie Xboxowym będziemy wtedy mieli jeden taki, a drugi z logo Xboxa. W zestawie jeszcze Quick Start Guide z kodem QR do pobrania oprogramowania oraz kabelek do ładowania słuchawek, a słuchawki działają też bezprzewodowo i całkiem długo wytrzymują na jednym ładowaniu. Ile o tym będzie w dalszej części filmu. I ten kabelek jest całkiem długi, bo ma aż 2 metry. Samo opakowanie zdradza także, że mamy tutaj dodatkowo jeszcze łączność Bluetooth, czyli jest kilka możliwości komunikacji. Mamy dźwięk klasy High Fidelity, czyli po prostu wysokiej jakości. Są to flagowe słuchawki, więc nie mogłoby być inaczej. No i przetworniki mają aż 60 mm średnicy, co się rzadko zdarza, ponieważ czasami są 50, w większości są 40 mm, a tutaj mamy naprawdę potężne jednostki. Do 80 godzin na jednym ładowaniu. Przyzwoicie? Myślę, że tak. Do tego dźwięk 3D, przyjazne dla osób noszących okulary i technologia Superhuman Hearing, czyli ulepszenia szczególnie dla graczy. O tym będzie w części software'owej i kompatybilność tej wersji to PC-ty, PlayStation i urządzenia mobilne. Z tyłu mamy jeszcze co nieco opisu. Jest tutaj także chwalony mikrofon, natomiast jego po prostu przetestujemy, ocenicie sami jak się sprawdza w praktyce. Ja Was tutaj marketingiem za dużo karmić nie będę. Wolę skupić się na faktycznych wrażeniach z testów. No i z tego powodu na początek słuchawki sobie zważymy. No i są całkiem ciężkie, bo 405 gramów wychodzi na mojej wadze. Natomiast są to słuchawki pełnowymiarowe z naprawdę dużymi nausznicami i z materiałami jakości premium, czyli mamy po prostu dużo metalowych elementów. Dlatego ta waga mnie nie dziwi, ale przygotujcie się, że są to słuchawki raczej z cięższych. I patrząc po kolei od góry mamy logo Turtle Beach, które jest takie wystające. Mamy dobrej jakości, pokryty gumą pałąk. Od spodu przyjemny materiał i mięciutkie tworzywo. Pałąk jest przy okazji elastyczny, można go wyginać. Tak więc mamy tutaj wytrzymałość. Zobaczcie, mogę wygiąć te słuchawki mocno w ten sposób i nic się tutaj nie dzieje. Więc już mamy pojęcie o jakości materiałów. Do tego mamy metalowe elementy tutaj z prowadnicami, które wysuwają się płynnie. Tak to właśnie wygląda z bliska, działa to elegancko. Do tego mamy tutaj ruchomość na przegubach, czyli możemy otworzyć sobie te słuchawki do kąta 90 stopni. Ładne matowe obudowy przetworników z logo Turtle Beach. No i mikrofon, który chowany jest w ten sposób. Działa bezgłośnie, chowa się praktycznie w całości. Tak więc słuchawki możemy sobie tak odgiąć. Pady są naprawdę rewelacyjne. Zobaczcie, jakie to jest grube, jak świetnie to tutaj pracuje. Oczywiście wypełnienie to memory foam. Pady są odpowiednio ukształtowane i w dotyku mamy bardzo delikatną ekoskórę po bokach, a środek jest wykonany z materiału, czyli lepsza wentylacja, lepsza jakość, bardzo mięciutki materiał, a jednocześnie ekoskóra po bokach, żeby na przykład zwiększyć bas i zwiększyć wygłuszenie. Powiem Wam, że jak założyłem te słuchawki pierwszy raz, nawet bez włączania dźwięku, to stwierdziłem, że pasywnie one bardzo fajnie wygłuszają poprzez dobre przyleganie do głowy i
grube nausznice. I we wnętrzu całkiem sporo miejsca, już Wam mówię dokładnie ile. W najwyższym miejscu mamy 60 mm, a na szerokość mamy 50, więc dużo. No i głębokość to 28 mm, więc też naprawdę sporo. Dlatego wszystkie uszy powinny się tutaj zmieścić bez problemu. Same te wnętrza wycięte są, jak widzicie, tak pod kształt ucha. No i co też rzuca się w oczy, że widzimy te wielkie przetworniki pod spodem za taką delikatną siateczką. Mamy potem jeszcze taką metalową maskownicę i pod nią są duże przetworniki. I mamy jeszcze elementy sterujące, przycisk Mode, potencjometry, które kręcą się bez oporu, natomiast wystają odpowiednio, żeby dobrze się z nich korzystało. Natomiast jak widzicie, mamy tego naprawdę dużo. Przycisk Mode działa jako equalizer. Górne pokrętełko to mamy regulację głośności właściwej. Dolne pokrętło jest regulacją nasłuchu mikrofonu. Mamy zasilanie, czyli USB-C. Mamy na dole także przycisk Power. A po drugiej stronie przycisk Crossplay, czyli do przełączenia się pomiędzy donglami. To pokrętełko odpowiada za głośność w trybie Bluetooth. I mamy przycisk wielofunkcyjny do komunikacji Bluetooth. No więc jest tego dużo. No i standardowo czas na przymiarkę. Na początek gracz o mniejszej głowie. Jak widzimy od przodu rewelacyjne przyleganie, żadnych przerw. Tak to wygląda pod kątem. No i jak widzicie, te słuchawki, ich nausznice są tak wyprofilowane, żeby anatomicznie dopasowały się do ucha. Jak rozwiniemy mikrofon, to jest on dość daleko od ust, ale mamy tutaj między innymi technologię AI do wyłapywania dźwięku, więc zobaczymy po prostu, jak to się sprawdziło w praktyce. I od tyłu też bardzo dobrze. Więc dla osoby o małej głowie ten headset będzie po prostu dość spory, natomiast będzie naprawdę wygodnie. No i teraz sprawdzamy na graczu o większym rozmiarze głowy. Jak najbardziej tej regulacji wystarczyło. Pałąk jest naprawdę szeroki, więc tutaj ponownie nie ma problemu. Natomiast mikrofon jest jeszcze dalej z uwagi na jeszcze większą głowę, ale możemy go sobie tutaj odrobinkę dogiąć. Natomiast to dogięcie, jak widzicie, aż tak wiele nie robi. Też zobaczymy w praktyce i posłuchamy, jak to się sprawdziło. Patrzymy od boku, również wygląda to naprawdę ok. I od tyłu ponownie mamy dobre przyleganie, dobre wygłuszenie, wysoki poziom komfortu. Ok, sprawdzimy sobie teraz, jak nagrywa mikrofon. Próbki będą dwie, ponieważ najpierw nagramy poprzez Bluetooth. W systemie 100% czułości mikrofonu, Audacity odpalone, tutaj ustawiony mikrofon Bluetooth. Sprawdzamy. Ok, to jest test mikrofonu słuchawek Turtle Beach Stealth 700 generacja trzecia. Próbka nagrywana poprzez Bluetooth. Jak widzimy po samej skali ten dźwięk jest naprawdę głośny, donośny, więc próbkę poprzez Bluetooth raczej możemy uznać za udaną. Jakość dźwięku mam nadzieję, że jest naprawdę dobra. Łączymy jeszcze zakłócacz tlesz i dźwięk odkurzacza. Ok, tak to słychać z mojego mikrofonu krawatowego. I wracamy na mikrofon ze słuchawek Turtle Beach. Stwierdźcie, czy mamy tutaj jakieś technologie eliminujące ten hałas, czy jest on mniej słyszalny. Ok, wyłączam odkurzacz. Tak więc to była próbeczka poprzez Bluetooth, ale technologicznie te słuchawki najlepiej odtwarzają dźwięk poprzez dongiel i to samo powinno tyczyć się mikrofonu, więc sprawdzamy. Odpalam próbkę. To jest test mikrofonu słuchawek Turtle Beach Stealth 700 generacja trzecia. Tym razem nagrywamy poprzez dongiel. No i tutaj jeśli chodzi o poziom tego dźwięku, o głośność, no to wydaje mi się, że jest bardzo podobnie jak poprzez Bluetooth. Jakość dźwięku, jak wypada, ocencie sami. I ponownie włączę zakłócanie w postaci dźwięku odkurzacza, tak to słychać z mojego mikrofonu krawatowego. I wracamy na mikrofon słuchawek Turtle Beach. Ten sam poziom dźwięku, ta sama odległość. Możecie sobie w tej chwili porównać obie próbki. Czy mnie cały czas słychać wyraźnie, czy ten hałas w tle jest eliminowany, czy mniej przeszkadza. Wyłączam ten hałas. Sprawdzimy jeszcze drugi hałas, czyli dźwięk helikoptera. Ponownie próbka z mojego mikrofonu krawatowego. I wracamy na próbkę z tych słuchawek. Stwierdźcie, jak jest. No i będzie jeszcze trzeci dźwięk. Ponownie mój mikrofon krawatowy. I wracamy na próbkę z tych słuchawek. Stwierdźcie, jak to wypada w praktyce. Czy tutaj ten uciążliwy dźwięk budzika, lubiany przez wszystkich, jest jakoś mniej uciążliwy. Ok, próbki nagrane, mamy to. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w praktyce. Jak widzicie, w tej chwili dongle mam oba w jednym komputerze.
Oczywiście mogą być w dwóch komputerach, mogą być w komputerze, w konsoli. Chciałem po prostu, żebyście tutaj na jednym widoku mieli to wszystko razem. I w tej chwili mam połączone wszystkie metody komunikacji, czyli jest i łączność bezprzewodowa z donglami, oba dongle są wykrywane i mamy także łączność Bluetooth. W tej chwili dźwięk leci z Bluetooth. Wyłączenie mikrofonu powoduje zapalenie się czerwonej kontrolki na wybranym donglu. Widzimy także po kolorach, który aktualnie dongiel jest aktywny. Ten aktywny jest zielony, nieaktywny jest na pomarańczowo. Jeśli bym się przełączył, to te kolory się po prostu zamienią, więc tak na dobrą sprawę możemy te słuchawki mieć połączone nie dość, że z dwoma urządzeniami, na przykład komputer, konsola poprzez dongle, to jeszcze telefonem czy z tabletem możemy sparować się poprzez Bluetooth i sobie szybko to przełączać. Faktycznie regulacja na lewej słuchawce działa tylko i wyłącznie do trybu Bluetooth. Możemy wtedy regulować sobie głośność, a equalizer działa poprzez takie piknięcia. Posłuchajcie sobie teraz, jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Pojedyncze piknięcie, podwójne, potrójne i poczwórne i to są poszczególne tryby equalizera. Spójrzmy sobie jeszcze na software, który jest dość rozbudowany. Klikając na słuchawki wejdziemy w oprogramowanie, słuchawki jeszcze włączę, żeby system je widział. Ok, jest łączenie i mamy poziom naładowania baterii, łączność, tryb peceta. Mamy dodatkowe zakładki techniczne takie jak makro, ustawienia ogólne, sprawdzanie aktualizacji. Niestety nie mamy tutaj polskiego języka, ale trudno. Mam też Device Manager, gdzie możemy sprawdzić inne sprzęty tej marki, ponieważ software służy do wszystkich. I mamy taki dość rozbudowany ekran, gdzie możemy sobie ustawić kilka profili i się pomiędzy nimi przełączać. Na tej ikonce mamy skrót do urządzeń dźwiękowych i patrząc po kolei. Master Volume, czyli główna głośność. Następnie mamy tryb Superhuman Hearing, który przydaje się szczególnie graczom, ponieważ sprawia, że wszystkie istotne dźwięki w grach są dużo bardziej wyraźne i możemy tutaj właśnie sobie wybrać tryb domyślny albo tryb ukierunkowany na wyraźne słyszenie kroków albo na wyraźne słyszenie wystrzałów. Głośność Game Chat Mic pomiędzy czatem a dźwiękami z gry. Mamy także możliwość Chat Boost i za każdym razem jak sobie coś włączymy, wyłączymy, to na słuchawkach jest odpowiednie piknięcie, czyli aktywowano, wyłączono. Mamy także tryb dźwięku 3D i tutaj do wyboru Games, Music, Movies, gdzie w każdym ustawieniu ten dźwięk brzmi troszeczkę inaczej, inne tony są bardziej zaznaczone, wyraziste. Mamy też tutaj jakość dźwięku, następnie czułość mikrofonu i wyciszenie tego mikrofonu, monitoring, czyli poziom odsłuchu, na dole także parametry mikrofonu oraz tryb Noise Gate. Jest to dodatkowa technologia, którą możemy włączyć w software'ze, czyli która chociażby nie będzie działać poprzez Bluetooth, ponieważ tutaj ta konfiguracja działa tylko na donglu. Natomiast ustawienie Noise Gate powoduje, że niechciane dźwięki z naszego otoczenia są jeszcze bardziej ignorowane, więc jeśli macie jakiś uciążliwy dźwięk w tle, to warto sobie poeksperymentować i ustawić tak, żeby ten dźwięk jak najbardziej był ignorowany. Natomiast jak słyszeliście, próbki, które były nagrywane bez używania software'u, i tak te uciążliwe dźwięki były częściowo wycinane. Druga zakładka Equalizer, gdzie mamy ustawienia tak do dźwięku, jak i do mikrofonu, czyli możemy troszeczkę tutaj zmienić sobie barwę głosu. Zaraz zrobię Wam jeszcze próbkę. Mamy też Custom Preset, gdzie możemy sobie tutaj ustawić po swojemu. To samo jeśli chodzi o sam dźwięk. Mamy też podbicie basów, basy i treble, albo podbicie samych wokali. Możemy też ustawić swoje i zapisać. Następnie bardzo ciekawa zakładka, możemy wybrać funkcję tych dwóch przycisków. Mic Monitoring Volume to jest domyślna funkcja, ale może być to na przykład zwiększenie basu, zwiększenie tonów wysokich, czy tryb Noise Gate. I tak samo tutaj w Mode możemy przestawiać presety, włączyć, wyłączyć Noise Gate lub wzmocnienie czatu. No i ostatnia zakładka status baterii, drivery, transmitery, dodatkowe ustawienia i jeszcze możemy sobie zrobić tak zwane hotkeys, czyli gorące przyciski, gdzie na przykład Ctrl plus B będzie nam robił mic mute on off. No i z dodatkowych rzeczy mamy chociażby jasność diody w transmiterach, możemy zmniejszyć ją albo nawet całkowicie wyłączyć. No i głośność tych piknięć w słuchawkach, które świadczą o aktywowaniu lub wyłączeniu jakiejś funkcji. Czyli możemy tego w ogóle nie mieć, może być cicho, może być głośno. I mamy też tryb oszczędzania energii od 5 do 30 minut, czyli jeśli nie używamy słuchawek, to po takim czasie się one wyłączą. Tak więc software jest przydatny,
i jeszcze bardziej rozszerza funkcjonalność tych już i tak świetnych słuchawek. A teraz jeszcze aktywacja, deaktywacja funkcji w software'ze i komunikaty do Bluetooth. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Ok, zróbmy jeszcze próbkę uzupełniającą, czyli wracamy tutaj na przestawienie tego dźwięku Signature Sound. Teraz włączyłem ustawienie Full, słuchawki piknęły, czyli tryb się przełączył. Stwierdzę, czy coś się tutaj zadziało. Tryb Clarity, czyli mój głos powinien być jeszcze bardziej wyrazisty. I tryb Smooth, czyli wygładzenie. Sprawdźcie, jak to tutaj wypadło w praktyce. No i czas na wrażenia z odsłuchu. Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, no to słuchawki wypadają tutaj genialnie, ponieważ mamy bardzo dobrej jakości fragmenty wokalne, wyraziste instrumenty i poszczególne ścieżki. Natomiast w trybie podstawowym bas jest bardzo umiarkowany, ale tutaj z pomocą może przyjść software, czyli możemy sobie chociażby mocno podbić basy. No i tą funkcję mamy też dostępną z przycisku na słuchawce, więc wtedy różnica w odsłuchu jest znacząca. Muzyka orkiestralna. Jak na flagowe słuchawki nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Mamy tutaj bardzo dużą szczegółowość dźwięku i dobrej jakości tony wysokie, jak i średnie. Czyli tego wymagającego gatunku słucha się całkiem dobrze. Muzyka rockowa. Jeden z najlepszych odsłuchów ostatnich miesięcy. Przede wszystkim bardzo wyrazista. Gitara elektryczna. Do tego naprawdę niezła perkusja. Fragmenty wokalne też brzmią dobrze. Po prostu jest ok. Filmy i seriale. Tutaj brzmi to również naprawdę dobrze, natomiast mamy możliwość poeksperymentowania. Na przykład jeśli lubicie bardzo mocne efekty, możecie włączyć sobie tryb Bass Boost albo podbić basy i treble, wtedy wszystko jest jeszcze bardziej wyraziste. Odnośnie trybu Waves 3D ustawiłem na tryb Movies i włączając efekt jest bardzo subtelny, jednak ten dźwięk nabiera takiej przestrzenności. Nie jest to aż taka różnica jak w niektórych headsetach, że jak włączyliśmy dźwięk 3D, to zmiana była od razu słyszalna. Tutaj ten dźwięk praktycznie się nie zmienia, jeśli chodzi o jego strukturę, natomiast wydaje się docierać do nas bardziej z zakresu 360 stopni niż tylko z dwóch miejsc w trybie stereo. Więc do tego gatunku na pewno warto sobie to przetestować i poeksperymentować. No i zostały nam gry. Tutaj warto zamiast funkcji Wave 3D odpalić tryb Superhuman Hearing. Włączając w trybie Legacy, struktura dźwięku już dość znacznie się zmienia. Dźwięk staje się bardziej precyzyjny, lokalizacja przeciwnika po dźwięku staje się dokładna. Wszystkie najważniejsze dźwięki są bardziej wyraziste. Natomiast dodatkowe tryby Footsteps czy Gunshot faktycznie akcentują to, co sobie wskażemy. Natomiast kosztem czegoś w trybie Footsteps mamy faktycznie lepsze kroki, ale wystrzały z broni są takie bardziej odległe, a odwrotnie w trybie Gunshot. Wtedy możemy bardzo precyzyjnie zlokalizować, gdzie coś się dzieje, jeśli chodzi o jakieś strzały. Jest to jedna z flagowych technologii tego producenta, więc w grach na pewno warto to przetestować. Ja osobiście z tego korzystałem, ponieważ dzięki dokładnemu dźwiękowi można faktycznie uzyskać przewagę w grach online, a reszta już zależy od Waszych umiejętności, czyli chociażby od celności, ale to jest oczywiście inna historia. Generalnie jak na headset flagowy przystało, jakość dźwięku jest tutaj bardzo dobra praktycznie we wszystkich aspektach. Podsumowując, jeśli chodzi o minusy, no to subiektywnie dla mnie te słuchawki są odrobinkę duże oraz też swoje ważą. Natomiast jakość samych materiałów, jakość dźwięku, czy chociażby funkcjonalność software'u są na najwyższym poziomie. Odnośnie mikrofonu, jak zwykle mieliście próbki, więc mogliście ocenić sami. Zalet te słuchawki mają naprawdę dużo, tak więc jeśli szukacie headsetu z najwyższej półki, no to myślę, że Turtle Beach Stealth 700 spełnią Wasze oczekiwania. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny, a także promocje znajdziecie w linkach w opisie filmu. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, ale możecie również udostępnić film czy napisać komentarz. Warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.